18 marca 2026 roku, godzina 14:47 czasu polskiego. Uncja złota spot oscyluje wokół 4860 do 4890 dolarów. Co jeszcze bardziej intrygujące, szczyt cen spot z lutego 2026 roku sięgał 5407 dolarów za uncję. Cena złota zaliczyła nowy rekord. Od początku 2025 roku cena złota wzrosła o ponad 28%, od początku 2026 już prawie 15%. To tempo, którego nie widzieliśmy od czasów kryzysu 2008-2011. Po chwilowym krachu niektórzy wciąż krzyczą bańka, przewartościowane, lada moment korekta 30%, ale liczby i zachowania największych graczy mówią coś zupełnie innego. Chiny, Indie, Turcja, Polska, Kazachstan wszyscy kupują, a rezerwy złota w bankach centralnych osiągnęły najwyższy poziom od 1971 roku, kiedy Nixon zerwał parytet złota z dolarem. Do tego dochodzi geopolityka na sterydach. Wojna na Ukrainie trwa 5. rok, konflikt na Bliskim Wschodzie wcale nie chce się skończyć tak szybko, jak twierdził Donald Trump. A do tego dochodzą jego cła, groźba dedolaryzacji w BRICS, rosnąca nieufność do obligacji państwowych i to nie tylko tych amerykańskich. Trzeba przyznać, że złoto w takiej rzeczywistości nie jest już tylko bezpieczną przystanią. Staje się strategicznym aktywem rezerwowym, którego banki centralne i fundusze po prostu nie mogą nie posiadać. Choćby na papierze lub w linijkach kodu jako cyfrowe tokeny, które reprezentują własność fizycznego złota. To jest nowa rzeczywistość, w której złoto przestaje być reliktem i staje się jednym z filarów globalnego systemu finansowego w czasach, gdy zaufanie do dolara, Trumpa czy obecnej waszyngtońskiej administracji i obligacji USA topnieje szybciej niż lód na Grenlandii. Zamierzam powiedzieć jedno. Jebać Trumpa. Co równie ciekawe, chiński bank centralny jest uważany za najważniejszego nabywcę na rynku światowym, a nasz, polski, co róż wzbudza zainteresowanie kolejnymi zakupami tego szlachetnego kruszcu, aby zapewnić nam większe zabezpieczenie przed niestabilnością geopolityczną. Może właśnie z tego powodu cena wciąż rośnie, pomimo tego, że Fed delikatnie zaczął luzować stopy procentowe. Jakie czynniki mogą pchnąć złoto jeszcze wyżej w najbliższych 6 do 12 miesięcy? I co najważniejsze, czy jest jeszcze w tym wszystkim miejsce na zysk dla zwykłego Kowalskiego lub Nowaka? Czy już jest za późno i czeka nas tylko korekta? Zapraszam Was na dzisiejszy reportaż, bo jeśli do tej pory złoto Was nie interesowało, to może po tym materiale zmienicie zdanie. Lecimy. Zanim jednak przejdę dalej, warto się na chwilę zatrzymać, bo patrząc na wykres złota widać coś, co z perspektywy inwestora może być równie fascynujące, co niebezpieczne. Ogromną zmienność. Wystarczy jeden komunikat z Pekinu, wiadomości z Bliskiego Wschodu albo zmiana tonu w komunikacie Fedu, żeby rynek wyrwał się z wcześniejszego trendu. W takich momentach wszystko dzieje się błyskawicznie, a kto nie ma oczu na rynku, ten zwykle dowiaduje się o ruchu dopiero z nagłówków w internecie. I właśnie dlatego korzystam z aplikacji XTB, partnera dzisiejszego odcinka. XTB daje mi dostęp do 11 000 instrumentów z całego świata, a dzięki najświeższym wiadomościom, analizom ekspertów oraz alertom cenowym mogę zawsze być na bieżąco i reagować razem z rynkiem, a to wszystko z poziomu telefonu. Dodatkowo, gdy wyczekuję nowych okazji inwestycyjnych, moje środki wcale nie muszą leżeć odłogiem. XTB bowiem automatycznie nalicza odsetki od niezainwestowanej gotówki na rachunku. Więc nawet w przerwie między transakcjami pieniądze dalej na mnie pracują. Dla tych z Was, którzy chcą przejść od teorii do praktyki, pamiętajcie, że zakładając konto w XTB z kodem bednarski otrzymacie kompletny kurs inwestowania dedykowany początkującym. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie filmu. Wielkanoc, moi mili, nie zaczyna się od prezentów. Zaczyna się od chwili, kiedy wszyscy są razem przy stole. Od rozmów, od bliskości, od momentu, który zostaje na dłużej. Tuncia tworzy zestawy właśnie na ten czas. Limitowane, ręcznie przygotowane, gotowe do wręczenia. Nieprzypadkowe. Herbata, która towarzyszy wielu spotkaniom. Wielkanocne ozdoby, które budują atmosferę. I coś więcej niż sam prezent, bo w świętach chodzi o to, żeby być razem. Zobacz więc limitowane zestawy wielkanocne Tuncia, zanim znikną.
Globier La Globe. To zapach premium inspirowany różnymi częściami świata. Lawenda z Prowansji, paczula z Azji, jałowiec z Ameryki Północnej, gorzka pomarańcza z regionu Morza Śródziemnego i geranium z Afryki. Długo się utrzymuje i po wielu recenzjach na eventach lub spotkaniach często dostaję pytanie, co to za zapach? Mówię, że to moje własne perfumy i wy też możecie je mieć, bo właśnie ruszamy z ich sprzedażą. Serdecznie wam polecam, bo to perfumy dla ludzi, którzy naprawdę rozumieją świat. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Zacznijmy od podstaw, bo większość z nas myśli pewnie, złoto to przecież dla emerytów albo tych, co w cudzysłowie boją się końca świata. I kiedyś tak właśnie było. Kiedy na giełdzie wszystko szło w górę, ludzie kupowali akcje firm typu Nvidia lub Samsung, bo chcieli zarobić szybko i dużo. Co ciekawe, niektórzy nadal kupują. A kiedy zaczęło się robić niebezpiecznie, kolejna wojna, inflacja, problemy z wypłacalnością banków, to uciekali do złota. Bo ten kruszec od tysięcy lat jest trochę taki jak super bezpieczny schowek na pieniądze. Pieniądze papierkowe, nawet dolary. Przypadek, który spotkał dziadków mojego kolegi, zwinięte w rulonik, wsadzone gdzieś tam, zostały zjedzone przez myszki albo szczurki. Takie sytuacje się też zdarzają. Złota myszka albo szczurek nie zje. Ale tak na poważnie dochodzą jeszcze kolejne aspekty przemawiające za złotem. Nikt go nie dodrukuje, nie da go się fałszować w nieskończoność i prawie zawsze trzyma wartość. Kiedy papierowe pieniądze tracą na sile. Przykłady z życia: w 2008 roku, jak wybuchł wielki kryzys bankowy, giełda spadła o połowę, ludzie tracili domy, pracę, oszczędności, a złoto, moi mili, poszło około $700 za uncję do prawie $1900 w 3 lata. W 2020 roku, jak pandemia zamknęła świat, banki centralne drukowały biliony dolarów. Złoto skoczyło z 1450 do ponad $2000. I to w kilka miesięcy. To nie był przypadek, to był klasyczny schemat. Ludzie się boją, kupują złoto, cena rośnie. I teraz, moi mili widzowie, dzieje się coś bardzo ciekawego. Od połowy 2024 roku do lutego 2026 złoto rosło. Nawet wtedy, kiedy giełda biła rekordy, S&P 500, Nasdaq szły w kosmos, a złoto podążało za nimi. W lutym 2026 roku cena spot za uncję chwilowo poszybowała do historycznego rekordu, kosztując ponad $5400, czyli 2 razy więcej niż 2 lata wcześniej. I to ponad 2 razy więcej. Dla zwykłego Kowalskiego lub Nowaka oznacza to, że jeśli kupił gram złota w 2024 za około 280 zł, to w tym najlepszym momencie miał go za ponad 600 zł. To nie brzmi jak bezpieczna przystań, tylko jak inwestycyjna rakieta dla kogoś, kto lubi bezpieczne inwestycje. Dlaczego się tak stało? Pierwszy i najważniejszy powód. Banki centralne kupują złoto jak szalone. W 2024 roku popyt w drugim kwartale wzrósł do 1258 ton, co było najwyższym wynikiem od dawna. W 2025 roku banki kupiły 1084 tony. To drugi najlepszy wynik. W lutym 2026 roku nasz własny NBP dokupił około 20 ton. To tak, jakby Polska schowała do sejfu kolejnego tira złota. Narodowy Bank Polski w ostatnich latach stał się jednym z najaktywniejszych nabywców. NBP według danych z marca 2026 roku zgromadził już ponad 570 ton, co oznacza wzrost zasobów ponad 150%. Dlaczego tak więc robi nie tylko Polska, ale także Chiny, Indie, Turcja, Rosja Putina i dziesiątki innych krajów? Odpowiedź jest prosta. Wiele z tych państw albo przestało ufać dolarowi, albo obawia się globalnej niestabilności geopolitycznej. W 2022 roku Zachód zamroził rosyjskie aktywa w dolarach i euro. To był sygnał: jeśli jesteś na czarnej liście, możemy zrobić wszystko jednym kliknięciem. Właśnie dlatego rządzący wielu krajów podjęli decyzję, że wolą trzymać część oszczędności w złocie, bo złota nikt im nie zamrozi na koncie w Nowym Jorku. Cóż, znajdujemy się na krawędzi. Oznacza to, że jeszcze w to nie weszliśmy, ale jesteśmy bardzo blisko i bardzo łatwo moglibyśmy przekroczyć te granice i wejść w pełnoskalową wojnę kapitałową. Dzieje się tak dlatego, że istnieją wzajemne obawy.
Na przykład, gdyby konflikt dotyczył nawet Grenlandii w kontekście relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi, mogłoby pojawić się ryzyko, że europejscy posiadacze aktywów denominowanych w dolarze amerykańskim zostaliby w pewnym sensie objęci sankcjami, mogliby odczuwać obawy na różne sposoby, a jednocześnie mogłaby pojawić się odwrotna obawa po stronie Stanów Zjednoczonych, że nie uzyskają kapitału albo nie znajdą nabywców na swoje aktywa. Swoją drogą jest to bardzo podobne do sytuacji Wielkiej Brytanii podczas kryzysu sueskiego. Kapitał i pieniądze mają ogromne znaczenie na świecie. To właśnie pieniądze pozwalają kupować sprzęt wojskowy, więc mają kluczowe znaczenie. Istotna jest także siła tej waluty, czyli waluty rezerwowej oraz gotowość do jej używania, zarówno w celu dokonywania zakupów, jak i w ogóle zdolność do tego, ale również chęć wykorzystywania jej jako narzędzia nacisku. Obecnie obserwujemy, że kontrola przepływu kapitału oraz swego rodzaju wojna kapitałowa mają miejsce na całym świecie, a to, kto dokładnie jej doświadczy, pozostaje kwestią otwartą. Tak więc znajdujemy się na krawędzi. Nie oznacza to, że już w tym jesteśmy, albo że to jest przesądzone, ale oznacza, że jest to logiczna obawa. Każdy, kto studiuje historię, rozumie, że na przykład kontrola wymiany walut oraz kontrola przepływu kapitału są czymś normalnym i typowym w takich warunkach. Dlatego w naturalny sposób, przygotowując się na taką ewentualność lub chcąc się przed nią zabezpieczyć, państwa, fundusze majątkowe należące do państw, banki centralne oraz osoby prywatne podejmują odpowiednie działania i tworzą zabezpieczenia tego rodzaju. Drugi powód. Zwykli inwestorzy i fundusze też chcą mieć złoto. W dużych funduszach ETF, czyli tych koszykach złota, które kupujesz jak akcje na giełdzie, w 2025 roku wpłynęło 312 ton nowego pieniądza, a w pierwszych 2 miesiącach 2026 roku już ponad 140 ton. To nie są żadni spekulanci z mediów społecznościowych. To naprawdę duże i poważne pieniądze. Fundusze emerytalne, bogaci ludzie, firmy ubezpieczeniowe. Oni traktują złoto jak polisę ubezpieczeniową na wypadek, gdyby inflacja wróciła albo giełda zawaliła się, mówiąc wprost, na tęgie łby inwestorów. Sorry za kolokwializm. Trzeci powód, szczególnie dla srebra, chociaż również w mniejszym stopniu dla złota, to prawdziwe zapotrzebowanie na rynku nowych technologii. Srebro idzie na przykład w panele słoneczne, samochody elektryczne, chipy do telefonów i komputerów. W 2025 roku aż 61% całego srebra kupiły firmy, a nie inwestorzy. Kopalnie w tej sytuacji nie nadążają od mniej więcej 5 lat, bo mamy permanentny niedobór srebra na świecie, a ze złotem jest podobnie. Na dodatek srebro czasem rośnie jeszcze szybciej niż złoto, ale też spada mocniej. No właśnie, ostatnio było prawdziwe trzęsienie ziemi. Od szczytu $5400 złoto spadło o jakieś 10-12%, a srebro nawet 30-34%. Wielu początkujących inwestorów miało nie lada fuck up i nie lada powody, by się wystraszyć. Spokojnie, to nie bańka pękła, tylko pękły pozycje lewarowane. Wyobraź sobie, że pożyczasz od brokera 10 razy więcej pieniędzy niż masz. Kupujesz złoto i nagle cena spada o 5%. Broker dzwoni, daj więcej kasy albo sprzedajemy ci wszystko. Jeśli więc, moi drodzy widzowie, dużo osób ma takie pożyczki naraz, zaczyna się lawina sprzedaży. A uwierzcie mi, ostatnio było ich naprawdę dużo. To nie znaczy, że złoto straciło wartość, to znaczy, że spekulanci z dużym długiem zostali wręcz skasowani lub, mówiąc mniej brutalnie, skorygowani. A co mówią najwięksi gracze na Wall Street? Goldman Sachs w marcu 2026 roku twierdzi, średnia cena w tym roku około $5100. A jak będzie bardzo dobrze, nawet $5500-5700 pod koniec roku. JP Morgan idzie dalej, celując w $6300 na koniec roku. To nie są więc, moi mili widzowie, prognozy Bednarskiego z YouTube'a, a banki, które zarządzają bilionami dolarów. Co może się stać w najbliższych miesiącach? Najbardziej prawdopodobny scenariusz, powiedzmy 60-70% szans, złoto zrobi niezbyt wielką korektę, czyli taki zdrowy oddech, a potem wróci do wzrostu i jesienią-zimą 2026 osiągnie $5400 do nawet $5900. Jeśli natomiast Trump wprowadzi nowe cła, dojdzie do dłuższego i rozleglejszego konfliktu na Bliskim Wschodzie, Rosja zarobi więcej na ropie i gazie, dociskając Ukrainę,
albo dług Stanów Zjednoczonych, m.in. z powodu uwikłania się w kolejny konflikt, zacznie naprawdę przerażać inwestorów, złoto może wówczas skoczyć nawet powyżej $6,000 jeszcze w tym roku. Natomiast najgorszy scenariusz dla potencjalnych inwestorów, choć mało prawdopodobny, to głębszy spadek, ale tylko wtedy, gdy giełda wejdzie w totalną euforię, a Fed zacznie ciąć stopy procentowe bardzo agresywnie. Najważniejsze dla nas, jako kogoś, kto ma trochę środków do zainwestowania i jeśli dopiero zaczynamy zabawę w pomnażanie niewielkich środków, by za dużo nie ryzykować, to musimy mieć świadomość, że na złocie nie będzie szybkiego bicia razy 10 w rok. To jest ubezpieczenie na ciężkie czasy, plus sposób na ochronę przed inflacją, słabnącego złotego lub ogólnie rzecz biorąc, naprawdę kiepskie czasy. Jeśli masz 10 do 20% oszczędności w złocie, tym fizycznym, ETF-ach albo sztabkach mennicy, to śpisz spokojniej, kiedy inni panikują. Ale moi mili, branie jak niektórzy kredytu na złoto lub używanie dźwigni to raczej głupota, bo wtedy możecie stracić znacznie więcej niż zainwestujecie. A tak jak wam wielokrotnie powtarzałem i wciąż o tym mówię, działajcie rozsądnie, bo inwestowanie jest ryzykowne. I to, moi mili, nie tylko wtedy, kiedy wybieracie sobie kiepską drugą połowę, ale także wtedy, gdy próbujecie pomnażać swój majątek w różnych instrumentach finansowych. Podsumujmy to wszystko w kilku prostych zdaniach, które powinien zapamiętać każdy: Kowalski, Nowak, Bednarski i cała reszta tych, którzy mają konto w banku, coś tam na nim, na lokacie i zaczynają się zastanawiać, czy czas kupować pierwsze gramy złota. Otóż złoto w 2026 roku nie jest już reliktem dla emerytów ani fanatyków przysłowiowego końca świata. Ono, podobnie jak inne szlachetne kruszce, stało się jednym z filarów nowego porządku finansowego. Takiego, w którym banki centralne kupują rekordowe ilości, a duże fundusze traktują jak polisę na wypadek większego kryzysu, zaufania do dolara i zawirowań geopolitycznych. Nie jest to już tylko bezpieczna przystań na czarną godzinę. To strategiczny aktyw rezerwowy w świecie, w którym dedolaryzacja, poczynania Donalda Trumpa, napięcia geopolityczne i chroniczny deficyt budżetowy USA sprawiają, że stare reguły gry przestają powoli działać. Dla zwykłego człowieka, który nie gra na dźwigni, nie bierze kredytów i nie chce zostać milionerem w rok, złoto w tej chwili pełni dokładnie tę samą rolę, co kiedyś. Chroni siłę nabywczą twoich pieniędzy. Kiedy inflacja wraca, waluty, w tym rodzimy złoty, słabną, a lokaty bankowe dają realnie minus, a nie plus. Jeśli więc, tak jak wspomniałem, masz 10-20% oszczędności w złocie, czy ETF-y na giełdzie, to po prostu śpisz spokojniej na tyle, na ile się da w tych posranych, za przeproszeniem, czasach. Nie musisz zgadywać, czy jutro będzie krach, wojna, czy nowa runda do druku pieniążka. Masz po prostu kawałek realnego majątku, który nikt nie może ci wydrukować ani zamrozić jednym kliknięciem. Najważniejsza rada dla Kowalskiego i Nowaka: traktuj złoto jako ubezpieczenie, a nie jako maszynę do zarabiania milionów. Nigdy nie wkładaj w nie więcej, niż jesteś w stanie stracić bez paniki. Nie bierz na to kredytu ani pożyczonych pieniędzy od brokera. Zaczynaj od małych kwot i kupuj regularnie, żeby nie próbować łapać dołków i szczytów. Jeśli chcesz fizycznie złoto, idź do sprawdzonej mennicy lub NBP. Jeśli wolisz wygodę i płynność, ETF-y na złoto notowane na GPW lub zagranicznych giełdach, co oferuje m.in. partner tego kanału, czyli XTB. Złoto nie obiecuje cudów, ale w świecie, w którym banki centralne kupują je tysiącami ton, a zwykli ludzie tracą wiarę w system oparty na długu i do druku, ono po prostu jest bezpieczne i pewnie jeszcze długo będzie. Jaki procent mojego portfela powinienem przeznaczyć na złoto? Warto się nad tym dobrze zastanowić. Następnie, jeśli cena rośnie lub spada, należy odpowiednio reagować. Jeżeli wzrośnie zbyt mocno, sprzedajesz część, aby wrócić do ustalonego poziomu, a jeśli spadnie zbyt mocno, możesz dokupić. Chodzi o to, aby utrzymywać określony procent udziału złota, ponieważ jest ono bardzo skutecznym elementem dywersyfikującym inne części portfela. Myślę, że najlepiej podejść do tego w ten sposób, gdybyś nie wiedział, co wydarzy się na rynkach, jaka powinna być
być alokacja Twoich środków pomiędzy różne rynki? Złoto pełni funkcję dywersyfikującą, czyli w okresach trudnych radzi sobie wyjątkowo dobrze. Natomiast w czasach zysków, kiedy wszystko idzie dobrze, jego wyniki są zazwyczaj słabsze, ale nadal spełnia swoją rolę jako zabezpieczenie portfela. Dlatego właśnie tak należy na to patrzeć. Powiedziałbym, że najważniejsze jest posiadanie dobrze zdywersyfikowanego portfela. Nie chodzi więc o to, żeby od razu biec i kupować złoto tylko dlatego, że rynek może być gorący, lecz raczej o strategiczne podejście i zastanowienie się, jaka kombinacja aktywów jest właściwa do posiadania. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dziś ze mną. Jeśli ten odcinek pomógł Wam spojrzeć na złoto i inwestowanie trochę inaczej oraz odrobinę wyjaśnił, jak zrozumieć, dlaczego nie jest to już stara babcina pamiątka, to naprawdę cieszę się razem z Wami. Jeśli chcecie, żeby takich materiałów było więcej, zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co Wy myślicie o złocie w 2026 roku. Kupujecie, sprzedajecie, czekacie na korektę, a może po prostu nie macie pieniądza i nie robicie nic. Koniecznie, moi mili, jeżeli film się podobał, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzwoneczek pomaga, bo wtedy nic nie ominie Was w przyszłości. Dla tych, którzy chcą wesprzeć kanał bezpośrednio, zapraszam na zakupy w naszym sklepie. Każda złotówka pomaga nam robić jeszcze lepsze, dłuższe i bardziej konkretne materiały. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, dbajcie o swoje oszczędności, jeśli takie posiadacie, bo czasy łatwe nie są. Trzymajcie się. Cześć.